samotność, często kojarzona z czymś smutnym, czymś, czego trzeba unikać za wszelką cenę. Ale co, jeśli samotność to nie koniec, a początek? Żyjemy w świecie, który nigdy nie zwalnia. Wiadomości, telefony, obowiązki, dźwięk miasta, rozmowy ludzi, szum informacji, które zalewają nas każdego dnia. A potem nagle cisza. I to właśnie ona dla wielu jest trudna do zniesienia. Cisza sprawia, że zostajesz sam na sam ze sobą z myślami, które wcześniej zagłuszał hałas codzienności. Niektórzy próbują ją czymś wypełnić, włączają telewizor w tle, przeglądają internet, szukają kolejnego zajęcia. Bo tak nas nauczono, że cisza jest niewygodna i że samotność jest czymś złym. A co, jeśli samotność nie jest pustką, tylko przestrzenią? Przestrzenią dla ciebie. To nie moment straty, to moment zysku. To chwila, w której wreszcie możesz zapytać siebie, co naprawdę lubię, czego pragnę, o czym marzę. Pomyśl o tym. Nie o tym, co musisz zrobić. Nie o tym, czego oczekują inni, ale o tym, czego chcesz ty. Samotność to nie koniec. To reset. To szansa na nowy początek i czas, by przestać biec i wreszcie być. Zamiast szukać hałasu, posłuchaj ciszy. Ona powie ci więcej niż myślisz. Przez lata twoje życie było pełne zobowiązań. Być może wychowywałeś dzieci, dbałeś o dom, spełniałeś się zawodowo. Zawsze ktoś czegoś potrzebował. Zawsze było coś do zrobienia. I tak, dzień po dniu, rok po roku. Twoje potrzeby schodziły na dalszy plan. Ale teraz masz czas. I może na początku wydaje się to dziwne. Bo co właściwie robić, kiedy nikt niczego nie oczekuje? Kiedy dzień nie jest podporządkowany planowi innych ludzi? To moment, by zapytać siebie, czego tak naprawdę pragnę. Czy muzyka zawsze cię poruszała, ale nigdy nie miałeś czasu, by nauczyć się grać na instrumencie? A może pisałeś wiersze do szuflady i zastanawiałeś się, co by było, gdybyś je pokazał światu? A może podróże? Nie muszą to być wielkie wyprawy na drugi koniec świata. Czasem wystarczy po prostu wyjść z domu. Pójść na spacer w miejsce, w którym dawno nie byłeś. Pojechać do małego miasteczka, o którym kiedyś słyszałeś, ale nigdy nie znalazłeś chwili, by je odwiedzić. Zatrzymać się na kawę w nowej kawiarni. Obserwować ludzi, chłonąć atmosferę, cieszyć się chwilą. Samotność daje ci możliwość, by wreszcie robić rzeczy, które zawsze odkładałeś na później. A teraz? Teraz jest właśnie to później. I nie pytaj siebie, czy warto. Po prostu spróbuj. Bo może właśnie tam, w tym jednym małym kroku, kryje się nowa radość życia. Zawsze mówi się, że samotność to zły doradca. Ale co, jeśli samotność może być najlepszym nauczycielem, jakiego kiedykolwiek miałeś? Kiedy otacza nas tłum, w pracy, w rodzinie, wśród znajomych, często jesteśmy na autopilocie. Działamy, rozmawiamy, robimy rzeczy. Ale czy naprawdę widzimy tych ludzi? Czy rozumiemy ich? A co ważniejsze, czy rozumiemy siebie? Samotność daje ci czas na to, by się zatrzymać. Zamiast reagować na wszystkich i wszystko, zaczynasz zastanawiać się, co naprawdę jest dla mnie ważne. Kto naprawdę ma dla mnie znaczenie? To, co wcześniej mogło wydawać się obowiązkiem, spotkania, rozmowy, wspólne wyjścia, teraz zaczyna mieć inny wymiar. Zaczynasz doceniać tych, którzy naprawdę są obok ciebie. Nie chodzi o to, by mieć wielu znajomych. Chodzi o to, by być blisko tych, którzy wnoszą wartość do twojego życia. Wiesz, co wtedy się dzieje. Twoje relacje zaczynają być głębsze. To nie ilość spotkań i rozmów się liczy, ale ich jakość. Zaczynasz wybierać chwile, które naprawdę mają znaczenie. Rozmowy, które nie są powierzchowne, ale prawdziwe. I to, co kiedyś mogło cię przytłaczać, obecność innych ludzi w twoim życiu, zaczyna dawać ci radość. Bo teraz wiesz, że każda chwila z tą osobą jest cenna. Nie musisz otaczać się tłumem, by czuć się pełnym.
Wystarczy, że będziesz blisko tych, którzy naprawdę rozumieją. Bo w życiu chodzi o jakość, nie o ilość. Zastanów się przez chwilę. Nie musisz już nikomu niczego udowadniać. Nie musisz spełniać oczekiwań innych. Nie musisz wyglądać w ten sposób, mówić w ten sposób, zachowywać się tak, jak wypada. Teraz jesteś tylko ty. Cisza, która kiedyś mogła budzić niepokój, teraz staje się przyjacielem. Wreszcie możesz poczuć, co naprawdę jest dla ciebie ważne. Nie musisz pędzić, nie musisz się spieszyć. Możesz po prostu być. Możesz iść własnym rytmem, bez presji, bez strachu przed tym, co inni pomyślą. Samotność jest nauką wolności. Nie musisz już udowadniać, że jesteś wystarczający. Nie musisz biegać za sukcesem, za uznaniem, za ciągłym stresem, który towarzyszy wyścigowi życia. Zamiast tego możesz zacząć wybierać, co jest naprawdę dobre dla ciebie. I to nie jest egoizm, to szacunek dla siebie. Nie musisz już biec. Możesz iść powoli, delektując się każdą chwilą, każdym krokiem. Nie musisz mówić, by być słuchanym. Możesz po prostu słuchać siebie, świata, ludzi wokół. A co najważniejsze, nie musisz być kimś, kim oczekują cię widzieć inni. Nie musisz udawać. Możesz być sobą, bez masek, bez fałszywych ról, które przez lata przywdziewałeś. Bo w tej ciszy, w tej samotności zaczynasz rozumieć, że naprawdę niczego nie musisz. Jesteś wystarczający, dokładnie taki, jaki jesteś. I to jest prawdziwa wolność. Samotność nie musi być smutkiem. W rzeczywistości to może być dar, który zmienia twoje życie na lepsze. Samotność daje ci coś, czego nie da ci tłum ludzi, zgiełk codzienności, ani natłok obowiązków. Czas. Czas, którego nigdy wcześniej nie miałeś. Czas, który możesz wykorzystać tylko dla siebie. I to nie jest czas na robienie listy rzeczy do zrobienia. Nie jest to czas na realizowanie cudzych oczekiwań. To jest czas na ciebie. Czas, by wsłuchać się w siebie, w swoje potrzeby, w to, czego naprawdę pragniesz. To dar, który pozwala ci zrozumieć siebie. To szansa, by wreszcie spojrzeć na swoje życie z dystansu i zadać pytanie, co naprawdę chcę od siebie i od świata. Zamiast biec za zewnętrznymi celami, które zostały wyznaczone przez innych, teraz możesz skupić się na sobie. Na tym, co cię uszczęśliwia, co daje ci poczucie spełnienia. Samotność to czas, który pozwala ci na nowo odkryć siebie, na nowo znaleźć swoje pasje, cele, marzenia. I co najważniejsze, bez presji. Samotność to także dar, który otwiera nowe drzwi. Wszystko to, czego wcześniej nie dostrzegałeś, nowe możliwości, które były tuż obok, ale nie miały dla ciebie znaczenia, bo zawsze byłeś zbyt zajęty. Teraz masz przestrzeń, by je dostrzec. Teraz możesz je otworzyć. I kto wie, dokąd cię zaprowadzą. A teraz zamknij oczy na chwilę. Zatrzymaj się na moment. Poczuj to. Nie myśl o przeszłości. Nie wracaj do tego, co było. Pomyśl tylko o sobie. O tym, co możesz zrobić teraz, by twoje życie stało się pełniejsze, bardziej twoje. Nie czekaj na kolejny dzień, na inną porę, na lepszy moment. Teraz zaczyna się twój najlepszy czas. I niech to będzie twój czas na spełnienie. Czas, w którym możesz zrealizować to, co odkładałeś przez lata. Samotność nie jest końcem. To początek nowego rozdziału, który możesz napisać w taki sposób, jak zawsze tego pragnąłeś. Napisz w komentarzu, co sądzisz na ten temat i jak ty postrzegasz samotność.